Cześć kochani, witam Was na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami sposobem na przechowywanie długoterminowo jajek. Jest to świetny sposób dla tych, którzy chcą zabezpieczyć się czy na ciężkie czasy, czy na taką możliwość, że zabraknie na przykład jajek w sklepie. Już w przeszłości mieliśmy przykłady na to, że produktów w sklepach może zabraknąć. Tak stało się z olejem, cukrem czy innymi produktami. Jeżeli chcecie się upewnić, że jajka są zawsze w Waszym domu, to zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy film, gdzie pokażę Wam, jak takie jajka można przechowywać nawet przez 1,5 roku. Świetny jest to sposób też dla tych, którzy hodują kury i mają jajek w nadmiarze, na przykład nie chcą ich sprzedawać, a szukają sposobu, w jaki można przechowywać jajka dłużej. Zostańcie więc ze mną, a ja podzielę się z Wami moim sposobem. A więc tak kochani, potrzebne będą oczywiście jajka jak najświeższe, ilość dowolna. Najlepiej gdyby to były jajka takie prosto z kurzej farmy, jak to się dawniej mówiło, jajka od chłopa, świeżo zebrane. Natomiast mogą być to również jajka ze sklepu. Jajka nie mogą być myte, muszą zachować swoją naturalną powłokę i ciągle być porowate. Ja mieszkam w Anglii, z tego co się orientuję, jajka w angielskich sklepach nie są myte. Jestem również pewna, że nie jest to praktykowane w Polsce. Natomiast upewnijcie się co do tego przed zakupem jajek. Myte, czyszczone jajka są pozbawione naturalnej powłoki, która działa przeciwbakteryjnie i utrzymuje te jajka w świeżości. Także pamiętajcie, jajek myć nie można. Natomiast jajka, których używać będziemy do przechowywania, muszą być czyste. Także jeżeli macie jajko na przykład tak jak tutaj z piórkiem czy jakimiś kawałkami trawy, po prostu delikatnie ręcznikiem papierowym należy oczyścić. Jajka, które są ubrudzone kurzymi odchodami, tak jak tutaj, jeżeli nie możecie tego usunąć za pomocą ręcznika papierowego, to takich jajek nie używamy. Każde jajko oczywiście trzeba sprawdzić, żeby nie było pęknięte. Jajka muszą być w całości. Jedno pęknięte jajko po prostu zepsuje całą Waszą pracę. Także jajka przygotowane, oczyszczone, ale nie myte. Ja zabieram się do oględzin i oczyszczenia jajek. Dobrze, ja sobie przygotowałam na razie 12 jajek. Następnie potrzebować również będziemy litr wody. Ja mam tutaj wodę przefiltrowaną, woda zimna. Oraz 30 gramów spożywczego wapna. Takie wapno na pewno dostaniecie przez internet, czy na eBayu, czy na Amazonie, na pewno na którejś z tych stron. Jestem pewna, że w Polsce również na Allegro. Jest je na pewno kupić łatwo, ponieważ jest ono stosowane bardzo często do właśnie prezerwowania żywności. Potrzebny będzie również słoik. Wielkość zależy od ilości jajek, którą chcecie sobie tutaj przygotować. Ja mam słoik po kawie, on jest duży, szczelnie się zamyka i łatwo otwiera. Jest to dość ważne, żeby słoik łatwo można było otworzyć, a to ze względu na to, że będziemy musieli robić to ostrożnie, tak aby żadne z jajek nam się nie stłukły podczas wyjmowania jajek ze słoika. Raz zrobione jajka możecie używać na bieżąco. Również możecie je do tego słoika dodawać.
słoiku następnie umieszczam jajka. Jajka generalnie powinno się przechowywać tą szpiczastą stroną w dół. Pierwszą warstwę ułożyć w ten sposób będzie bardzo trudno, więc możecie po prostu jajka położyć w najlepszy sposób, jaki Wam się uda. Jeżeli one przewrócą się na stronę, nie będzie to w tym żadnego problemu. Mi się to prawie udało, przynajmniej z 3 jajkami. I resztę układam warstwowo. Delikatnie, tak aby żadne jajko nie zostało stłuczone. Jeżeli chcecie, możecie zostawić słoik taki na wpół pusty i po prostu w międzyczasie dodawać jajka do tego roztworu. Jest to wskazówka szczególnie przydatna dla tych, którzy kury hodują i nie zawsze mają dostateczną ilość jajek z jednego zbioru. Ok, mój słoik jest już wypełniony. Tak jak Wam wspomniałam, ja Wam podaję proporcje roztworu wapna do wody. Czyli na 1 litr wody dodajecie 30 g spożywczego wapna. Wapno i wodę należy dobrze wymieszać. Dobrą praktyką by było założenie rękawiczek, ponieważ pamiętajcie, że ten roztwór będzie irytował Wam skórę. I tak przygotowanym roztworem zalewam delikatnie jajka. Co jakiś czas dobrze jest roztwór zamieszać. I zakryte w ten sposób roztworem jajka zamykam pokrywką. I to tylko tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie jajek. Jak widzicie, wapno osadza się na dnie słoika. Niech Was nie pokusi wstrząsać słoikiem po to, żeby wymieszać roztwór. Jajka możecie na bieżąco ze słoika wyjmować i używać. Jest tylko kilka zasad, które musicie stosować używając takich jajek. Przede wszystkim jajka przed użyciem musicie koniecznie opłukać zimną wodą, po to, aby pozbyć się roztworu z powierzchni jajka. Następną rzeczą jest, wapno sprawi, że jajka nie będą już więcej porowate. One będą tak ładnie zasklepione przez właśnie ten roztwór wapienny, dzięki czemu przedłużamy ich użyteczność do spożycia. W związku z tym, że jajka nie będą porowate przed ugotowaniem ich na przykład na miękko czy na twardo, po opłukaniu dobrze jest zrobić na czubku jajka dziurkę, po to, żeby nie eksplodowało ono w garnku. I tyle. Tak jak wspomniałam, jajka możecie używać na bieżąco, dodawać do tego roztworu nowe jajka. Tutaj tylko napiszcie sobie datę, kiedy pierwszy raz zrobiliście ten roztwór. Jajka możecie przechować w ten sposób do nawet 1,5 roku. Słoik z jajkami po prostu musi być postawiony w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu. Nigdy nie wiadomo, czy nie nadejdzie taki czas, że jajek po prostu w sklepach może zabraknąć. A jest to też i świetny sposób na to, żeby jajka mieć zawsze w domu. Ja tutaj, jak widzicie, przygotowałam już sobie więcej jajek w większym słoiku. Teraz mam porządny zapas. Tutaj, kochani, jeszcze jedna taka uwaga, jeżeli chodzi o używanie jajek. Żeby uniknąć użycia jajka, które na przykład się zepsuło. Pamiętajcie, jest to zawsze możliwe.
jajko może być w niewidoczny sposób na przykład pęknięte i zepsuć się podczas przechowywania. Żeby to wykryć, najlepszym sposobem jest każde pojedyncze jajko, które wyjmujecie z tego roztworu, wbić osobno do miseczki. Wtedy możecie sprawdzić, czy jajko jest w dobrej kondycji, czy jest zepsute. Także polecam Wam ten sposób. Mam nadzieję, że ten łatwy sposób na przechowywanie jajek Wam się przyda. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!